Chwila później udało się drugi bezpiecznik wsadzić. Robimy ten sam numer. Więc najpierw sobie przygotuję może ten może tego. Choć w sumie mi będzie lepiej najpierw tego zrobić. Z racji, że wedle zasady takiej mojej najpierw to, co jest mniej wygodne. A później to, co jest bardziej wygodne. A sobie zobaczymy, czy będzie wystarczająco. Tak, tutaj będzie wystarczająco dużo miejsca, żeby zacynować. I lecimy z tematem. Przegrzewam specjalnie, żeby troszeczkę tą cynę podciągło na drugą stronę. Wtedy mi jest dużo łatwiej tutaj to zacynować. O, widzicie, o co chodzi? Przeciągło tą cynę już na tą stronę, przez co będę miał dużo łatwiej teraz z tą stronę skończyć. I póki to mam ciepłe, to sobie to od razu zacynujemy. Ładnie sobie zagrzejemy. I cyna nam pociągła. Ładnie zrobiła się taka stopka. Jedynie nie widzę, czy od tej strony pociągło. Bym musiał troszeczkę, ale to jest właśnie to, że już tam nie wejdę. No myślę, że jest gitara. Jest na pewno dużo więcej styku niż to, co miało prędzej. Tu jeszcze troszkę dołożę. Powinno być git. Jak będzie wystawać, to później obcinaczkami troszeczkę przytnę. Teraz jeszcze to. Nic nie uciekło, nic nie uciekło. To muszę tak mniej więcej mieć. Teraz kontrolujemy sobie. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Coś to wam zoomnę. Ładnie wystaje. Jest wystarczająco miejsca, żebym mógł lecieć dalej. Tutaj bym chciał, żeby troszkę mi złapało, tylko teraz grzeję dwa styki na raz. Dobra, niech będzie. Troszkę bardziej tak. Tu mi zależy, żeby bardziej trzymało. Tu jest wszystko ok. I tak jak gadaliśmy prędzej, spróbuję tutaj wejść, tylko jakoś muszę się tu ułożyć. Przepraszam, jak nie było pełnej ostrości, ale tutaj, jak to się mówi, dynamiczna sytuacja. Nie wiem, czy widzicie.
Chyba tak. Nie ma miejsca, bo jestem między tymi kablami wszystkimi. A teraz troszkę śmierdzi gumą, bo próbuję tam wejść grotem, żeby ten pad zagrzać. Jest ok. Ale tutaj tak muszę troszeczkę się tu wbić. Muszę uważać, żeby nie pouszkadzać izolacji na przewodach, ale jest ok. Teraz wam pokażę. Ładnie połapało. Gdzieś izolacji nie pouszkadzałem. Fajne, cieplutkie. Jest tak jak chciałem. Tutaj nawet widać, że się cyną połączyły te dwa. Nie szkodzi, bo to jest na jednym padzie, na jednej ścieżce. Powinno być w porządku. Więc teraz wracamy do etapu, zaczynamy tutaj tą uszkodzoną ścieżkę naprawiać. Czas naprawić tą ścieżkę uszkodzoną. Tu mam z uszkodzonej okówki, co musiałem rozbić, i tak myślę, że weźmiemy sobie 3 żyłki. Dobra, ta już pękła. Śmiałe obcinaczki. Pyk. 3. Sobie to spreparujemy w ten sposób, że sobie wyczyścimy to ładnie, żeby nie było zoksydowane, bo jest to tak dość ładnie zoksydowane, w sensie, że to jest używane. Więc tutaj się troszeczkę podratujemy tym, że po prostu tu przeczyszczę i tak myślę, że nawet 3 to będzie za dużo. Tutaj jest taki mały kawałeczek, z 2 zrobimy. Trzeba być elastycznym. Zmiana pomysłu w trakcie nigdy nie jest zła, jeżeli wynik ma być lepszy. Więc lecimy z tematem. Tutaj to jakoś podratujemy zaraz. To sobie przygotowaliśmy. Mamy taką skrętkę. Dosłownie skrętkę. Tu mam pincetę. Sobie tak złapiemy. Mamy cynę. Zazwyczaj pokazują, że to się robi na opak, że najpierw się kładzie, a później się cynuje, ale ja wiem, że lepiej sobie pocynować prędzej, bo mniej ciepła wkładamy do płytki. Jest mniejsza szansa, że coś uszkodzimy sobie. I zaraz, jeżeli to jest używane, to może być miejsce, że ta cyna nie złapie nam wszędzie. A tak mamy to ładnie przygotowane. Teraz sobie możemy uciąć to, co nie potrzebujemy, czyli tutaj, gdzie się nam nie udało zacynować. I przechodzimy do przygotowania sobie płytki. Spróbuję wam zoomnąć. Nie wiem, czy będzie cały czas ostrość. I tak, zrobimy sobie tak. Ja będę widział, tylko teraz te bezpieczniki troszkę przeszkadzają. Tutaj sobie tu przygotujemy. I tu. Więc dużo tutaj
odległości nie będzie między tym, tym a tym, bo nie będziemy tutaj po prostu tego ciągnąć taką L-ką, tylko zrobimy bezpośrednio. Mam nadzieję, że było widać. Tutaj wyciąłem. A, to mi się udało wyciąć. Dobra. W sumie tu mamy na śmieci na razie. I teraz tak. Pociągniemy to tak mniej więcej. Cyk. Nie będziemy w domu. Teraz tak. Żebym tutaj umiał to zagrzać. Sobie troszkę cyny dorzucimy. Dobra, teraz tak, gdzie ja dałem sobie... Tu jest to. Może być problematyczne to zagrzać. Ok, już nie ma problemu, już złapało. I mamy tu. Troszkę zaderzmy lekko, tak. Teraz tu. I tu. I myślę, że jesteśmy w domu. Cyk. Troszeczkę możemy mniej. I powinno być super. Jeszcze tak, jak ja to lubię, troszeczkę dorzucimy. I teraz gdzieś tu miałem miernik. Mój klasyczny mierniczek. I damy sobie na buzzer. I mamy pełne przejście. Bo właśnie dlatego mi to wybiło z racji, że tutaj ta ścieżka była między słupkiem a tym. Bezpieczniki 60 amperów wywaliło. No i tą ścieżkę też wywaliło, bo miał najkrótszą drogę. No i co, teoretycznie jesteśmy w domu. Jedną rzecz jeszcze sobie zrobię. Z racji, że to będzie troszeczkę teraz bardziej drastycznie używane. Taki pomysł, żeby to w miarę cały czas chodziło, to ten buzzer wywalę. To już kiedyś miałem pomysł, czy to wylutować, czy nie. Ale już padło na to, że wylatuje. Więc jedna rzecz mniej, która się może zepsuć. Teraz się bierzemy pomału za składanie tego. Zanim jednak to zacznę składać, to jak zawsze użyj taśmy, żeby odizolować. Użyłem taśmy, dosłownie, żeby odizolować. Przygotowałem sobie kabelek, żeby zasilić. Podłączałem tak jak myślę, że było ok. Okulary ochronne sobie założyłem, bezpieczniki są wbite. Odpalamy maszynę losującą, gdzie mamy 15 V dużo. Mamy tu coś? Nie. Dobra, to tego skorzystamy z tego. 12 V, 1 A.
może jednak damy sobie pół ampera na początek i co? Palec na tym i co? Będzie światło dźwięk? Nic się nie dzieje. Spróbujmy odpalić. Ok, za mały prąd. Damy sobie... Dobra, 1 amper. Ok. Nic się nie dzieje. Właśnie tylko... No, tak. Chyba coś jest jeszcze uwalone więcej. Damy sobie 2 ampery. Chyba jeszcze coś jest uszkodzone. Coś czuję, że chyba będzie jakaś gruntowna naprawa tego. Nie chce to wstać. Coś jeszcze się musiało uwalić, więc dobrze, że sprawdziłem. Choć jeszcze... Damy jeszcze raz. Tutaj damy, żeby było widać, co się dzieje, pokazuję na panelu. Coś tutaj piszczy. Więc chyba będzie trzeba tam zobaczyć, co się dzieje. Dobra, Ciebie gasimy. I warto było spróbować. Tak się przez chwilkę zastanowiłem, to sobie otworzyłem. Tutaj nic nie ma poza diodami i jakimś mikrokontrolerem prawdopodobnie. Ta płytka jest specjalnie do masy podłączona i możliwe, że ta masa jest potrzebna. Więc wziąłem sobie tutaj jednego banana, drugiego. Tam za śrubkę nie umiem złapać, bo tam mam wsadzone tą izolację, więc jest za ten pad, który jest też doziemiony. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Sobie załączymy. Poboru nie ma nic i jeszcze raz. Coś chyba jednak jest uszkodzone. Miga, że zasilanie. Jeszcze raz to idzie. Co się dzieje na zasilaczu, bo się nie patrzę na zasilacz. Bierze cały prąd. Dobra. Dajmy mu więcej. Jak to się mówi, jak nie działa, to damy mu więcej. Może po prostu ten prąd na rozruch jest większy. Jeszcze raz. A jak gdzieś się coś skopci, to będziemy wiedzieć przynajmniej. Nie. Coś jeszcze się spaliło, więc będzie dłuższa naprawa chyba.